Witam serdecznie. Dzisiaj na kanale będziemy rozmawiać z Dominikiem Kocięckim, członkiem The Monroe Institute Polska, bardzo angażującym się w działalność w ogóle Instytutu Monroe'a. Mówię tutaj o globalnym takim wymiarze, człowieku, który gdzieś w swojej wędrówce odkrył, że to jest właśnie ta droga, prawda, którą powinien podążać. Dzisiaj na kanale opowie o sobie, o tym, jak to się stało w jego życiu, że właśnie odkrył tą drogę. No i również myślę, że zahaczymy tutaj o bardzo ostatnio popularne regresje hipnotyczne, którym również Dominik się poddał. Mam nadzieję, że opowie nam też coś na temat The Monroe Institute Polska i planów na przyszłość. Zobaczymy, jak wyjdzie. Witaj, Dominiku. Cześć Rafale. No, wielokrotnie już rozmawialiśmy, Dominiku, tylko że trochę w innej konwencji, prawda, bo tam przez Radio Paranormalium, ja często gościłem u was, że tak powiem, a tym razem role się odwróciły. Mam nadzieję, że nie zapomnimy się i że teraz ja jestem tym prowadzącym, a ty jesteś odpowiadającym, że jakoś się odnajdziemy. Dominiku, powiedz tak, może przybliż nam tą swoją historię, bo ja ciebie poznałem ogólnie, kiedy ty byłeś na warsztatach u Pawła Boczuka metody Bruce'a Moena, prawda? Gdzieś tam ta twoja droga doprowadziła cię na te warsztaty, no i tak nawiązałeś współpracę z Pawłem i tak dalej, ale jak to było w ogóle w twoim życiu, że gdzieś pojawiłeś się właśnie na tych warsztatach? Co było wcześniej? Dlaczego właśnie w twoim życiu doszło do tego, co tak często określamy mianem przebudzenia? E, Ciekawa to jest historia, bo jak byłem mały, tak powiedzmy do jakiegoś chyba 15 roku życia, to już wtedy miałem ciągoty do tych zagadnień. Em, Były takie epizody, że próbowałem całą noc medytować, trzymając jakąś mudrę przed sobą w odpowiednim kierunku świata. E, I no wtedy młody byłem, interesowało mnie głównie jakieś oddziaływanie na innych. Pamiętam, że próbowałem e, tak jakby tymi metodami miłość zdobyć. e, wpłynąć po prostu w taki sposób, jak to dziecko, tak jakby nie znałem żadnych takich zasad, tylko po prostu kochaj mnie. E, No wtedy to nie działało, ale powiem szczerze, jak teraz patrzę się z tej perspektywy, to w tej chwili aż tak nie mam determinacji, że całą noc siedzieć w kwiecie lotosu, te mudry robić. E, No, później się pojawiły nagrania, gongi tybetańskie, które działają z grubsza, działają tak jak technologie z Instytutu, z tym, że są dużo prostsze, tak? W tych technologiach z Instytutu jest dużo więcej dźwięków i są dużo bardziej zaawansowane. Więc, więc jak byłem młody na początku, no to różne rzeczy mówiłem ciekawe. Na przykład miałem takie wizje, że niektórzy ludzie to są roboty. E, Albo, że właśnie miałem też takie wizje, że się świat nie renderuje, jak tam nikogo nie ma. Albo, że jak miał więcej energii, to bym mógł latać. E, I miałem też, sporo takich ciekawostek jest, bo miałem też różne odczucia silne, intuicyjne, na przykład, żeby nigdy nie przekraczać, nie przechodzić na mroczną stronę. E, I no i tak, to jeśli chodzi o młodość. Ale wtedy nic nie działało. Wtedy to ja robiłem, to było tak. Wchodziłem całym sobą i sprawdzałem i mówię, kurde, podoba mi się, sprawdzę, ale nie działało. E, więc tematy poszły na półkę. No później życie, małżeństwo, dziecko. E, I po to, żeby po iluś latach, tam w międzyczasie pamiętam, że jakoś ściągnąłem gdzieś z internetu, trafiłem na płyty z Instytutu. Ściągnąłem, no ale to posłuchałem, jakoś nie dawało nie wiadomo jakich efektów, to znowu odłożyłem po to, żeby mm, około 2014 roku, kiedy różne rzeczy się, przemiany znowu zaczęły dziać, rozwiodłem się i różne takie historie,
zacząłem porządek z ciałem robić, ważyłem 120 kilo, schudłem 32 kilo. I wtedy też się zaczęła przestrzeń, tak jakby podjąłem decyzję, że to jest moment na to, żeby jeszcze raz wrócić. No i tak jakby już nie tylko te techniki porobić, tylko szerzej polecieć i sprawdzić, czy co i jak. I w ten sposób trafiłem do Pawła na podróże niefizyczne, na których do dziś pamiętam, z tobą było, Rafale, spotkanie. Do dziś pamiętam projektor przez Skype'a, Rafał na ścianie. Tak, ciekawe doświadczenie. No, ale powiem ci, że pamiętam do dzisiaj, że to duże wrażenie było, tak jakby dla mnie, no, że ktoś, kto tak jakby, no autorytet, tak, w sensie takim, że masz doświadczenia. To było super, naprawdę super to było. To o to mi chodzi, że tak jakby to było bardzo wzbogacające doświadczenie. Mm, No i tak, te podróże, do dziś pamiętam takie, to w ogóle ta moja ścieżka to też jest, e, sporo się nauczyłem podczas tej ścieżki też a propos, zauważyłem, zaobserwowałem takich rzeczy, którymi się w ogóle dzielę z innymi w ramach tej przestrzeni, bo do dziś pamiętam na przykład jak nie wiem, przychodzili do mnie, tam ktoś widział, że ja się tam pasjonuję tym, że coś mi dobrze idzie. O, słyszałeś tam o manifestacji, coś tam. Ja mówię, nie, wiesz co, jeszcze nie. Później nadrabiałem i przychodził na to czas, więc y, sporo z tych, ta moja cała ścieżka też służy bardzo często jako coś, czym mogę się podzielić i mam nadzieję, że zdarza się, że kogoś zainspiruje. E, No więc tak, podróże niefizyczne były, później były chemisynki, później z Pawłem pojechaliśmy do instytutu, później zacząłem z instytutem współpracować i zaczęliśmy polską społeczność prowadzić. W ramach dalszych eksploracji była regresja Newtona. W ramach dalszych eksploracji, gdzie na warsztatach byłem i miałem taką skróconą trochę wersję regresji. Ale wow. Tak? Czyli regresja na ciebie wywarła takie duże wrażenie ogólnie z tych wszystkich doświadczeń, takich, można powiedzieć, doprowadzających cię do tego miejsca teraz, tu i teraz, tak? No, oprócz kursów, podczas których te kolektywne doświadczenia też Bruce'a Moena były bardzo ciekawe, dlatego ja często mówię, że jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany i chce efektów, i chce jakichś takich krzyżowych doświadczeń, to ja polecam te podróże niefizyczne, bo tam jest Mhm. i indywidualna eksploracja, i grupowa, i nie trzeba do tego nagrań, i na siedząco. I są to techniki, które bardzo łatwo wykorzystać później w codziennym życiu. I jest networking, czyli ludzi się poznaje, tam jest dosyć liczna grupa. I jeszcze do tego po skończeniu kursów można dołączyć do grupy, gdzie się dostaje co tydzień zadania i raporty zbiorcze są, gdzie swego rodzaju weryfikacja. Więc ja polecam tą ścieżkę. Oczywiście to indywidualna kwestia. Natomiast tam było to fajne. Na chemisynkach no to cała ta wiedza i zaznajomienie się z technologią. Instytut, no to też kontakty. No to też sporo mógłbym tutaj drzwi otworzyć. Na razie tak powiem, że po prostu ciąg dalszy różnych doświadczeń. Po drodze też jeszcze były jakieś doświadczenia z substancjami. One też były mocne, aczkolwiek e, no u mnie to było tak, jak ja bym próbował wyważyć zamknięte drzwi, czyli tak jakby to nie były takie doświadczenia, że o, wszedłem i ten, tylko raczej tak jakby jakbym próbował pewne blokady, które specjalnie są założone, przełamać. No bo jak ze wszystkich źródeł wiem, mogę sobie trochę popsuć, jak za dużo bym zaczął eksplorować tam, bo jeszcze Mhm. się nie pokończyły się wątki, tak jakby niektóre u mnie. Co zresztą, i po drodze jeszcze był raport, Rafale, wasz, od grupy. A, E, grupy badawczej, tak? Mhm. tak.
No to tu już, to było, ten raport mniej więcej jest tutaj w okresie, na końcówce, to ostatni rok, dwa lata, Tak, tak. gdzie się pojawiła regresja. I ten raport, i właśnie to, co ciekawe, to to, że te wszystkie doświadczenia się przeplatają i w waszym raporcie, dzisiaj przed tym spotkaniem sobie rzuciłem okiem, to, co dostałem od was w tym raporcie jest zgodne dokładnie z tym, nie wiem, z regresją. Na przykład podczas regresji e, ja pytałem Radę Starszych, co mogę zrobić, żeby być w lepszym kontakcie ze światem niefizycznym. Mhm. Odpowiedź była: jesteś w kontakcie, nic nie musisz robić, kontynuuj, rób to, co robisz, próbuj. A u was w raporcie to samo mam, tak jakby, że, e, no, że to jeszcze tak jakby się, to od ciebie, Rafale, było, że jeszcze tak jakby pewne rzeczy będą się działy, no i właśnie gdybym tak sobie zaczął wychodzić, to mógłbym po prostu sobie popsuć to doświadczenie. E, No i ja też jestem bardzo uparty, więc to też jest wyzwanie dla mnie, żeby tak jakby się uczyć pewnej cierpliwości i nie siłowo. I co na koniec? Regresja i jeszcze coś chyba chciałem. No i teraz ten Bashar, tak jakby się jemu przyglądam i Mhm. e, Bashar też jest ciekawą historią, bo Bashar się tak rozwija, w sensie sytuacja z Basharem, ta eksploracja cała, że jakiś czas temu prowadziłem w instytucie wykład na temat Bashara. Czyli jest to postać, która jest obserwowana ogólnie przez te kręgi właśnie osób, które zajmują się tym, można powiedzieć tak, ogólnie rozwojem duchowym, tak? Czyli gdzieś tam oglądają, tam weryfikują jego informacje z tą bieżącą rzeczywistością. To jest istotne dla osób gdzieś tam, na przykład w instytucie, tak? Bashar w ogóle, bo tak jak mówię, Bashar, ja parę takich osób channelujących przyglądałem się, ale z Basharem zacząłem rezonować i przede wszystkim sceptycznie podchodzę. Zacząć trzeba od tego, że są informacje o Basharze w archiwum Instytutu, gdzie Instytut tak jakby w archiwach ma rzeczy, które właśnie, zagadnienia, do których podchodzili naukowo, analitycznie. e, No i są zapiski na temat Deryla Anki, który channeluje Bashara Mhm. w instytucie. To jest jedno. Drugie, sam instytut bezpośrednio nie prowadzi badań w kierunku związanych stricte z tą istotą, raczej channeling, gdzie chyba w tej chwili nie słyszałem o tym, żeby były jakieś aktywne badania. To za czasów Roberta Monroe'a było bardzo dużo nagrań z channelingami różnymi, gdzie podpinali na przykład, i tu się tematy zaczynają przeplatać, bo rozmawialiśmy o podróżach mentalnych, gdzie na podróżach mentalnych uczymy się w skrócie pomagać duszom, które z jakiegoś powodu po śmierci na przykład utknęły blisko planu fizycznego. E, No to podczas tych eksperymentów w instytucie na jednym z nagrań, które jest dostępne dla wszystkich w archiwum online Instytutu, e, Jak Robert nazywa się to nagranie? to jest to słynne nagranie z Patrykiem. Patryk. Patryk, tak? Taka jest nazwa, Tak, i gdyby jak ktoś chcesz, to ci poszukiwał, tak? później link podeślę jeszcze, żeby można było dodać na przykład do opisu filmu. O, E, super, super. y, Jest nagranie z taką postacią, która się nazywa Patryk i zorganizowane zostało w taki sposób, że Robert Monroe obsługiwał wszystko, prowadził projekt. Trenerka z instytutu zgodziła się na to, e, no, żeby do jej strun głosowych podłączyć inną istotę, która przemówi korzystając z jej strun głosowych, czyli to jest channeling, bo Mhm. channeling może polegać na udostępnieniu na przykład właśnie organu domowy, a w przypadku Deryla Anki, Deryl Anka całe ciało tak jakby udostępnia Basharowi. E, To jest znowu poboczny temat, odrębny, gdzie tam na tych spotkaniach TME Polska wspominaliśmy, że jest film, na którym
To jeśli ktoś by się tym interesował i to oglądał, no to tylko taką referencję dam, że jest film, gdzie sprawdzali Daryla Ankę i ten cały channeling za pomocą EEG i tam faktycznie są takie przemiany w mózgu, że pani od EEG powiedziała, że to jest niesamowite. Hm. No i tak, jak ktoś chce się Mhm. więcej o tym dowiedzieć, to odsyłam do nagrań. E, Wracając, podpięli do trenerki strun głosowych Patryka. To był chłopiec, który z jakiegoś tam galeonu w jakiejś dalekiej przeszłości wypadł i się utopił i nie zorientował się, że się utopił. I Mhm. utknął, tak jakby myśląc, że cały czas pływa w tej wodzie, mimo że minęło chyba 100 czy 150 lat. No i zanim mu pomogli, to z pomocą jeszcze jakichś istot niefizycznych podpięli go tej trenerce do strun głosowych i Robert Monroe rozmawiał z nim tu, tak siedząc przed tą trenerką Mhm. w tym naszym świecie materialnym i z nią ona przemówiła innym głosem tego Patryka i rozmawiał z tym Patrykiem w ten sposób. I to jest tak jakby jeden z eksperymentów. I tych eksperymentów jest sporo. To się nazywa Explorer Series bodajże i tam jest kilkadziesiąt nagrań. No. No i tak, no to być może w którymś momencie też w ogóle jako TMI Polska właśnie się pochylimy bardziej nad tym, bo de facto mam poczucie, że się skupiamy na obecnym, na technologii, na tym co nowego, a w archiwum jest masa rzeczy, które naprawdę niesamowitych właśnie, które już są opracowane, oni to robili jeszcze na tamte czasy, to już wow. No właśnie, może trochę wyprzedzę teraz tę naszą chronologię jakby tutaj tych pytań Mhm. i naszego spotkania, ale z tego, co teraz powiedziałeś, ogólnie, jeżeli chodzi o twoje życie, to fajnie, bo jesteś przykładem człowieka, który jednak pomimo tego, że ciągle pojawiały się jakieś nowe rzeczy, wydarzenia, gdzieś uparcie dążył do jakichś doświadczeń takich metafizycznych, prawda? No, poszukiwania nawet tam zakrawające o jakieś środki i tak dalej, ale to już w późniejszej fazie. Cieszę się, że w ogóle śmiało o tym mówisz, że wiesz, że dla wielu, wielu osób mogą to być jakieś tabu, a tak naprawdę to nie jest nic takiego, co mogłoby powodować, nie wiem, wydawanie opinii na temat kogoś, że no jeżeli brałeś środki, to absolutnie to nie ma nic wspólnego z rozwojem duchowym. Wszystko ma przecież ogromne znaczenie w rozwoju duchowym. Ważne, żeby po prostu te środki traktować tylko jako pomoc, a nie jako środek wiodący, prawda? I teraz mówisz o tym instytucie i to mnie zawsze frapowało, bo tak właśnie myślałem, że ten instytut gdzieś tą taką pierwotną misję no, złożył na bok, na margines jak gdyby swojej działalności. I cieszę się, że właśnie masz takie podejście, że gdzieś to archiwum, może dlatego właśnie jesteś w instytucie, żeby gdzieś im naświetlić, żeby wrócić do tej pierwotnej misji instytutu, gdzie Robertowi Monroe'owi przyświecała właśnie ta misja odkrywania, bycia tym eksploratorem, odkrywcą. Zresztą on teraz, no, jeżeli czas oczywiście nie istnieje, ale w poza, on nadal odkrywa te światy, do których możemy potem trafić. Sam coś na ten temat wiem. Także właśnie, czy może ten Monroe Instytut Polska będzie tym takim impulsem do zmiany całego Monroe Instytut? Rezonuję z tym, co mówisz. Właśnie na ostatnim TMI Polska wspominałem, że zaczęły się, że pierwszy raz zacząłem widzieć pewne sygnały, które składają się w całość, które sygnalizują, że będzie pewnie, no będą ku lepszemu przemiany w instytucie, e, bo faktycznie w takim, no to jest moja interpretacja, Mhm. e, i faktycznie ja to widzę tak, że był Robert Monroe, on był tym napędem, a później jego rodzina przejęła dowodzenie. I odkąd zabrakło Roberta Monroe'a, to już naprawdę na pół gwizdka leciały te nowe projekty i jakieś eksploracje, tak już bez jakiejś, no nie wiem, Bez takiego to flow, jest prawda? moje Mhm. odczucie, bez Tak. jakiegoś takiego
ekscytacji i pasji, bo Mhm. tam są ludzie, którzy się ekscytują i pasja, ale mam wrażenie, że zabrakło kogoś, kto, tego lidera, tego Roberta Mhm. Monroe'a. I ci następne osoby, które zarządzały instytutem, no właśnie robiły to na zasadzie utrzymania, żeby instytut dalej istniał, a nie rozwijania. Na ostatnim spotkaniu dla trenerów i liderów z całego świata szefowa obecna Instytutu Alin Evans tak bardzo poprawnie się gdzieś między wierszami podzieliła, że odkąd objęła stanowisko, no to na razie się jeszcze nie widać przemian, bo naprawiają tak jakby pewne niedociągnięcia wewnętrzne. Na przykład, nie wiem, czy to dobrze mówił, ale podzielę się. Na przykład nie było forecastingu finansowego w ogóle w instytucie wcześniej. Czyli nie mieli w ogóle planowania finansowego, tak, finansów jakiegoś takiego analitycznego, które w firmach normalnie jest. Mhm. Mhm. No bo po co? Bo to tak jakby rodzinne, ten Monroe Institute był rodzinny, po co nam to? My jesteśmy non-profit i dużo takich też chyba przekonań było. I to było, ten instytut był tak jakby przez rodzinne więzi prowadzony, przez te osoby wszystkie były powiązane. I teraz Allen to już nie jest rodzina i to jest osoba z dużym doświadczeniem, to jest trenerka, która się specjalizuje w kursach Energy Medicine, leczenie i ma MBA i ma też tło biznesowe, więc wygląda na to, że będzie się teraz działo. Mhm. Co widać, tak jakby jest nowa aplikacja, jest współpraca z muzykami. To jest bardzo ciekawy projekt. Powstał projekt taki, że Instytut zaczął udostępniać technologię dźwiękową e, muzykom, którzy tworzą muzykę do słuchania. Czyli to nie jest to samo, co na przykład Metamusic, Mhm. Emisynku, gdzie Metamusic to była muzyka, ale jednak tam była naznaczona intencja. Na przykład w Metamusic są nagrania, nie wiem, żeby dzieciom puścić, żeby lepiej zasypiały, albo żeby się Tak. Jakiś zrelaksować, albo cel żeby się zawsze był. Sam skupić. słucham często właśnie tych Mhm. starych Meta Music, jak Close Space, mój ulubiony. No, no właśnie. A tu powstał nowy projekt, gdzie zupełnie tak jakby intencją jest pogłębienie takiego flow z muzyką. Mhm. I to jest ciekawe doświadczenie. No tyle. No mogę dodać jeszcze, że osoby, które w tym projekcie uczestniczą od strony technologicznej, właśnie wspominały, że już tak jakby były pierwsze eksperymenty i ludzie zamierają, jak słyszą. To robią takie eksperymenty w ramach tej współpracy, że jest na przykład jakiś koncert i puszczają, no, najpierw jest normalnie grają, a później jest jakoś puszczane z tą technologią. Może nie koncert, może to są jakieś odsłuchy. Szczegółów nie znam, ale wiem, że Mhm. słyszałem, że robią właśnie eksperymenty na zasadzie na zmianę, puszczają różne utwory, jedne z technologią, drugie bez, żeby zaobserwować różnice, no i ludzie zamierają, coś jest inaczej. Mhm. Na To tej jest zasadzie. ciekawe. Mhm. To jest ciekawe. E, Co do, co do ogólnie tego wizerunku Instytutu, y, to w którymś momencie były trudne czasy i padło hasło, że trzeba zacząć więcej sprzedawać, bo zaczęły się problemy finansowe. I właśnie wtedy powstała nowa strona, która jest taka niefortunna, bo jest ukierowana tylko na sprzedaż i to jeszcze Mhm. taka jest mało intuicyjna. Zniknęło dużo ciekawych informacji na temat badań. E, No duże braki są, ale właśnie w tej chwili pracują nad tym, żeby pozmieniać, więc w ramach Mhm. tego spotkania takiego z trenerów i liderów całej społeczności em, była szefowa marketingu i no, zdziwiona była, bo zderzyła się z różnymi opiniami. Myślę, że to dobrze, dobry kierunek.
Zobaczymy. No, mamy nadzieję, że tak. A co właśnie, jeżeli już jesteśmy przy tym wątku tego Monroe Institute, to co w związku z tym, z rozwojem tutaj tej polskiej społeczności, czy właśnie grupy, która prowadzi, że tak powiem, te w cudzysłowie interesy The Monroe Institute w Polsce? Na pewno postęp jest. Z takich rzeczy na bieżąco to właśnie się Paweł certyfikował bo dotychczas Paweł miał certyfikację na prowadzenie autorskich kursów i ogólnie w ten sposób reprezentowania Instytutu, a w tej chwili dodatkowe uprawnienia dostał na certyfikowane kursy z Instytutu. Mhm, Więc najprawdopodobniej w najbliższym czasie pojawią się kursy, które będą uprawniały do tego, żeby dostać dyplom z Instytutu i Instytut będzie uznawał te kursy, bo to, co dotychczas Paweł robił, te wcześniejsze autorskie, one zawierały bardzo ciekawą wiedzę, nawet poniekąd ciekawszą niż te oryginalne kursy z Instytutu, bo większy przegląd robiły. mhm, Jak dyskutowaliśmy w instytucie na temat tego, co Paweł robi i programu, to tam paru trenerów mówi, kurde, może my to zrobimy też w instytucie, zmienimy, nie? Bo na przykład Paweł na kursach wspomina o serii Human Plus, której nie ma nigdzie w instytucie, na żadnym mhm, kursie. Seria Human Plus, która uczy, jak zaprogramować jakieś polecenia w nas, żeby wykorzystywać na co dzień, tak? Czyli można mhm. sobie wywołać pewność siebie, obniżyć ciśnienie krwi, różne takie rzeczy. No i to u Pawła jest, tam nie ma. Natomiast jeśli ktoś chciałby na przykład iść na bardziej zaawansowane kursy, no to jest pewna hierarchia. Przy niektórych kursach w instytucie jest pewna hierarchia. Na przykład, żeby pójść na guidelines, czyli kurs komunikowania się ze swoim guidem, tym przewodnikiem, no to trzeba gatewaya skończyć, czyli ten Mhm. wstępny taki. I tak dalej, i tak dalej, aż na samej górze są takie kursy Starlines, gdzie już w ogóle jest kosmos. Na ostatnim Starlinesie to się z innymi cywilizacjami komunikuje. Mhm. I chyba jest taka ścieżka, że to trzeba tam z 5 czy 6 czy 7 kursów wcześniej skończyć, żeby do tego Starlinesa móc dojść. No i Paweł uzyskał uprawnienia na to, żeby na te pierwsze tam parę szczebelków, żeby robić takie certyfikowane kursy, gdzie możemy u Pawła zrobić i to nas uprawnia, żeby dalej iść. I Czyli, no, czyli tak jak ja na to patrzę, czyli teraz był taki okres szkoleń wśród was i teraz dzięki tym szkoleniom w Polsce, nie trzeba będzie wyjeżdżać do Stanów, w Polsce można będzie na przykład zrealizować kurs Gateway Experience? prawdopodobnie, no ja nie chcę za Pawła mówić, ale prawdopodobnie tak, więc tutaj Prawdopodobnie nie tak. będę Mhm. stwierdzał, tylko powiem, że prawdopodobnie tak. Czy są jakieś plany odnośnie czasu, kiedy ewentualnie to Nie. zostanie Nie, zainicjowane? bo Paweł dopiero co skończył. To jest A, rozumiem. dosłownie Mhm. ostatni miesiąc i ja nawet nie pytałem, ponieważ jest tyle rzeczy, a raczej się z Pawłem skupiamy na jakichś operacyjnych działaniach, ale no na pewno pojawią się e, kursy, tak. Natomiast jeszcze jedno, nawet jeśli byśmy pojechali do instytutu, wszystko jest po angielsku, a kursy u Pawła będą po polsku. Nie wiem, jak to będzie z tą ścieżką, czy wszystko będzie w 100%, Mhm. ale na pewno większość. I tego nigdzie indziej nie było dotychczas. No to cieszę się z tego ogromnie. Myślę, że wiele osób, które nas słuchają też, bo jednak podróż do Instytutu to wydatek, no, nie bagatela, kilkunastu tysięcy złotych i nie każdego na to po prostu stać, a jednak ludzie w Polsce bardzo w ostatnim czasie potrzebują właśnie nie tyle inspiracji, motywacji, co właśnie jakiegoś odetchnienia od tych spraw, które gdzieś tam nawarstwiają się nad nami i powodują niejednokrotnie, że gdzieś, no niestety, potupadamy energetycznie, zdrowotnie, duchowo. Bardzo potrzebujemy właśnie tej ścieżki, którą między innymi wy oferujecie. To jest bardzo dobra robota i bardzo wam kibicuję i zawsze kibicowałem, trzymam za was kciuki. Sam chętnie skorzystam. To też jest ciekawe, że ja też mimo tego wszystkiego potrzebuję czasem właśnie motywacji i nauczycieli, bo tak właśnie to działa. Musimy się wymieniać. Dobra,
To teraz już zostawmy ten instytut, może troszeczkę już, może na kolejny raz, kiedy już coś znowu nowego się pojawi. A teraz wróćmy do Twoich doświadczeń. Ja sobie tutaj skrupulatnie zapisuję czas, bo to jest dla mnie istotne, żeby sobie to wszystko potem ułożyć. Mhm. Wspominałeś o właśnie regresji hipnotycznej. No, że spotkanie było tu z Radą Starszych, o której wspomina m.in. Michael Newton, prawda? Przypomnijmy, w Polsce bardzo popularne stały się regresje właśnie po ostatnich wydaniach książek Michaela Newtona, dotyczących właśnie jego nie doświadczeń, co badania bardziej informacji zdobytych przez regresję hipnotyczną jego pacjentów. I teraz jak to było? Właśnie, możesz porównać, prawda? Brałeś udział w programie Bruce'a Moen i teraz brałeś udział w regresji hipnotycznej. Miałem już osoby, które brały udział w regresjach, ale nie mogły tego porównać jak gdyby do innych metod. Ja musiałem jak gdyby to porównywać mniej więcej ze swoich doświadczeń, chociaż w regresji nie brałem udziału. A ty brałeś i w tym, więc powiedz mi, jaka jest różnica taka diametralna? Chodzi mi tu bardziej o techniczne sprawy, może tak od początku. No to no, na pierwszy rzut oka wydaje się, że porównanie jest proste, ale wcale nie jest, bo to jest tak, jakby tak bardzo grubą kreską spojrzeć, to można by powiedzieć, no tak, regresja hipnotyczna to się przychodzi do osoby, która ma certyfikat i jest hipnoterapeutą, bo warto tak jakby w ogóle w kontekście regresji wspomnieć, że są osoby, które się ogłaszają, że robią regresję, są hipnoterapeutami, ale tylko 2 osoby w Polsce mają certyfikat Instytutu Michaela Newtona. I ja Mhm, wszystkich zachęcam jednak, mm, żeby o tą jakość zadbać, tak? Bo mhm, żeby mieć certyfikat z Instytutu Michaela Newtona, trzeba mieć już historię, doświadczenie udokumentowane i dopiero wtedy Instytut tak jakby zaprasza, zgadza się, przyjmuje aplikację i można zrobić uprawnienia. E, No ale to indywidualna kwestia. W każdym razie porównanie. No to mówię, tak bardzo grubą kreską, teoretycznie Newton jest prostszy, no bo przychodzimy i ktoś nam robi hipnozę i mamy doświadczenie. E, Na Moenie, no to sami to wykuwamy, tak jakby pod przywództwem Pawła w grupach. Jest troszkę więcej takiej losowości, no bo różne grupy są i te doświadczenia są różne. E, No i tam tak, więc teoretycznie ta regresja powinna być prostsza. Natomiast no, warto zaznaczyć, że to jest czasami tak, na przykład jeden znajomy poszedł i dostał nagranie, żeby przez pół roku ćwiczyć z tym nagraniem, że się przygotować w ogóle do takiego w ogóle otworzenia się mhm, na tą regresję, bo w tej regresji to trzeba się otworzyć, żeby we właściwy stan wejść i się poddać prowadzeniu, żeby to zadziałało. Więc tutaj przy tej regresji też sporo czeka różnych takich, trzeba też być gotowym na to, że możemy na przykład właśnie przyjść, umówić się i nie dostać stricte tej regresji, no bo tylko jakąś pracę domową. Zdarzało się też przypadki, rzadko, ale się zdarzają, że dojdzie już do regresji, a na przykład pojawi się nasz przewodnik i powie, no ale nie, jeszcze tu mój podopieczny nie jest jeszcze gotowy, więc ja tutaj mówię stop. I, I warto wiedzieć, że przy tej regresji to, co w książkach jest opisane, to składa się z wielu sesji. mhm, Czyli często te osoby, których bogato są opisane historie, no to jest ileś sesji sklejonych w jedno opowiadanie. mhm, E, tu już tak jakby ścieżka jest indywidualna. No, ja tak jakby stawiam na umiejętności, więc umiejętności się nabywa na warsztatach Bruce'a Moena. Mm, Tylko no, trzeba przyjść, trzeba coś robić, jest to wyzwanie, ale tam nabywamy umiejętności. Na regresji raczej
doświadczamy dzięki hipnoterapeucie wglądu w świadomość duszy i ewentualnie w poprzednie wcielenia. Czyli to jest poniekąd takie doraźne jakieś rzucenie ekstra światła na pewne rzeczy w naszym życiu i zrozumienie. Ale no i tak. I to też nie jest tak, że można sobie, że się dostanie na wszystko odpowiedź, bo są rzeczy, gdzie no, na skróty nie pójdziemy, tak? No, to warto tak jakby Mhm, wiedzieć, mhm. że A informacje, które nabywamy przez podróż mentalną Bruce'a Moen, a na przykład z regresji, czy można je wartościować, że któreś są cenniejsze, że któreś są bardziej, że tak powiem, adekwatne, prawdziwe, a tamte to bardziej taki wymysł, wyobraźnia, czy raczej wszystko dajemy tu znak równości, że to jest świat duchowy, po prostu inna metoda zdobywania informacji. mm, no powiedziałbym, że to w ogóle jest nie ma takiego prostego, takiej zwrotnicy, że jak to, jak Mhm, to. mhm, Wydaje mi się, że podróże są bardziej dla osób, które są skłonne pracować i coś robić. Wtedy więcej się wyciśnie z tych podróży. A jak ktoś tak jakby ma trudność z tym i no to regresja jest taka trochę prostsza pod tym względem. W sensie ewentualnie dostanie się pracę domową, ale to jest prostsze. mhm, Tak mi się wydaje, przynajmniej. Na warsztatach związanych z tą regresją na przykład były osoby, była jedna pani, co w ogóle z ulicy przyszła i się poddała regresji. No i wow. I wyszło. W sensie tak jakby zadziałało, opowiedziała o tym, stwierdziła, że tego właśnie potrzebowała i że ona w ogóle nie czytała żadnych książek, nic nie wiedziała na ten temat, tylko się mhm, poddała prowadzeniu, tak jakby trafiła na te... Wow, ciekawe doświadczenie. Więc no i co? No tak, to tak jakby, bo tak jeszcze finansowo, no to ciężko powiedzieć, bo to są podobne koszty. mhm. Mm, Warto też wspomnieć chyba, że osoby, które tutaj sobie tak gdzieś kalkulują, że również wiele osób w trakcie na przykład warsztatów Bruce'a Moen również nie ma żadnych doświadczeń takich, prawda, które mówią im wow, och, prawda, to jest właśnie to, odkryłem. No, więc to też wszystko zależy od częstotliwości stosowania ćwiczeń, od dostosowania swojego ciała, prawda, od wejścia w ten trans, jak gdyby medytacyjny. Ile trwa taka jedna sesja regresji hipnotycznej? Ja takiej pełnej, klasycznej sesji regresji nie miałem. Taka pełna sesja to zazwyczaj, to też trochę jest zależne od osoby, ale ogólny zarys jest taki, że zazwyczaj jest 2 dni to zajmuje. Mhm. Dwa E, dni? W jakim mniej więcej ile godzin? Jeden taki dzień? No, to zależy też od osoby, Mhm. bo na przykład jak ja się. Był moment, że zastanawiałem się, jak się umawialiśmy, no to jak Iwona Roebke, która jest właśnie jedną z 2 certyfikowanych osób, się dowiedziała, że ja z instytutu i w ogóle, no to stwierdziła, że okej, ale wiesz, pierwszy dzień to jest tak, że ja w ogóle robię zapoznanie. I też to jest taki wstęp do tego, żeby zobaczyć, jak ktoś wchodzi w te transy. No i usłyszałem, że na przykład, no, skoro masz doświadczenie, to prawdopodobnie do jednego dnia zejdziemy. W sensie Mhm. pierwszego dnia, jeśli po godzinie 2 będzie ok, no to od razu skoczymy w tą główną sesję. Główna sesja to jest do paru godzin trwa. E, I no, to jest ciekawe doświadczenie, bo tak jakby dużo różnych wyobrażeń ludzie mają na ten temat. Na przykład, jak to taki klasyk. Jak to można wytrzymać bez toalety przez tyle godzin? Mhm. Ano, to też jest związane z tym, że mamy bardzo dużo różnych wyobrażeń. Większość ludzi ma dużo różnych wyobrażeń. Ja też tak miałem na temat hipnozy. Więc hipnoza w Newtonie to nie jest taka hipnoza, że nas wycina, tylko to jest tak, że się poddajemy prowadzeniu
I tak jakby ten głos tej hipnoterapeutki ma większy, no bo tak od razu mi przychodzi do głowy, że w instytucie też są prowadzone medytacje, ale w tym transie z tą hipnoterapeutką ten głos ma jakoś, to wszystko, ta konfiguracja powoduje, że my naprawdę głęboko wchodzimy i to, co ona mówi, to my widzimy. Mhm. Co do toalety, bo tak poszedłem trochę w innym kierunku, jak jesteśmy w transie, to my nadal jesteśmy świadomi, co się dzieje. Wszystkiego jesteśmy świadomi, tylko jest takie zjawisko, że jak ona nam powie, trzymaj rękę przed sobą, po prostu, i jesteśmy w tym transie, to my z nią rozmawiamy, jesteśmy świadomi, a ona mówi, zdajesz sobie sprawę, że od godziny rękę przed sobą trzymasz. Uruchamiają się pewne takie mechanizmy, które nie są dostępne w normalnym stanie. No nie zagłębiałem się już jakoś tam mocno w szczegóły, ale to jest ten stan transu, właśnie hipnozy, gdzie zupełnie inaczej nasze ciało pracuje. I toaleta. No, ja nie miałem akurat, podczas transu nie musiałem iść do toalety, ale normalnie się idzie do toalety, normalnie wszystko jest normalnie. I się wraca i nadal się jest w transie, tam tylko się znowu pogłębia go i tyle. I sam doświadczyłem tego, tak jak z tą ręką odpowiednika, bo pamiętam, że na podłodze się kładłem i czułem, jak się położyłem, że mi się na bank za 5 minut, gdzieś mniej więcej, za parę minut będzie mnie coś tam uwierało. I mówię, kurde, będzie z tym problem. Ja mówię, dobra, ale to będzie hipnoza, dobra, odpuszczę, zobaczymy. I zupełnie mi przeszło, zupełnie. Leżałem na tej podłodze, zupełnie nie czułem, że to jest podłoga na karimacie, w ogóle wow. I faktycznie wszystko widziałem. To chyba najsilniejsze wizje, jakie miałem. To No była to przejdźmy regresja. może do tych wizji. Już czas nam powoli się kończy, ale myślę, że taką jedną konkretną informację, jaką tam uzyskałeś, jak to wyglądało, bo właśnie na początku rozmowy między innymi wspominałeś o tej Radzie Starszych, o której można poczytać właśnie w książkach Newtona. No jak to wygląda właśnie w twojej wizji, jak to wyglądało? Jako dygresja dodam, że Rada Starszych jest również w Instytucie Monroe'a. Jak się robi wyższe te kursy, to tam ona się to w fokusie 49 znajdują się Cluster Council. To się nazywa Cluster Council w Instytucie i to jest to samo, co Rada Starszych u Newtona. Taka dygresja a propos wspólnych punktów. Momencik, Focus 49, ale przecież w nomenklaturze Roberta Monroe system życia ziemskiego zamykał się mniej więcej na Focusie 35. Dalej było już zgromadzenie i już nie było w ogóle symboliki fizycznej Tak, rzeczywistości, czyli mówimy o tym, że Rada Starszych funkcjonuje, można tak to określić, przy ponad wyjściu, tym systemem życia ziemskiego, tak? przy wyjściu, bo 49 to jest emiter, to jest wyjście. To jest szczelina, tak? Tak. I tam mniej I, więcej i tam Robert orientacyjnie Monroe znajduje się. Tam Robert Monroe w książkach opisywał, że widział takie wielkie istoty. No Tak, to były ale kompletne dusze, które skończyły już doświadczenie i to była rada, to są członkowie rad starszych, czyli to są te dusze, które już skończyły i jeszcze tu są po to, żeby wspierać i to 49. no dobrze, czyli emiter, bo Monroe nie określał tego, że emiter jest jakąś integralną częścią systemu życia ziemskiego. To są jakieś nowe odkrycia Instytutu, czy to jednak jest coś, do czego dąży istota absolwent systemu życia ziemskiego? Trochę skręcamy z tematu, ale to mnie akurat interesuje. To jest coś, do czego dąży absolwent systemu życia ziemskiego po opuszczeniu systemu, czy to jest brama, przez którą musi się wydostać właśnie z systemu? No, my jesteśmy, może tak, to co wiem, to wiem, że tak, wchodzimy w to doświadczenie z jakąś intencją, coś nam to dać. Bashar w ogóle bardzo tak jakby rozszerza te kwestie, które Instytut zbadał i jeszcze pokazuje poziom zaawansowania,
ale to w to nie będę szedł. Natomiast wchodzimy w to doświadczenie. Doświadczenie jest wielowymiarowe. Mhm. Mamy różne aspekty w różnych liniach czasowych. Wszystko się tak jakby mm, no całą naszą świadomością wskakujemy w to doświadczenie na wielu różnych poziomach. E, I jak ono się kończy, no to się składamy w jedną całość Tak. później. I jak już jesteśmy tą całością kompletną, z tą energią wyrównoważoną, jak to Robert powiedział, piękna, w równowadze, stabilna, e, tak, no to tak jakby jesteśmy gotowi, żeby iść dalej i to od Mhm. nas zależy, czy zostaniemy tu wspierać jeszcze jakiś czas, czy, czy w ogóle zaangażujemy się być może jakoś w ten system, czy idziemy dalej. Nie wiem, jaki status mają członkowie Rady Starszych, czy to jest jakaś część ich energii, tak jak Robert Monroe powiedział, że zostawił w naszym systemie cząstkę swoją. Mhm. E, Czy to jest ich kompletna całość? To, co prawdopodobnie widział Robert Monroe podczas swoich podróży poza ciałem w tym 49, te wielkie istoty, to akurat były chyba właśnie kompletne istoty. Mhm. Tak, też mi się wydaje. I wygląda na to, że to jest ta Rada Starszych. I na Mhm. przykład połączenie między Newtonem a tą Radą Starszych, to wygląda na to, że chyba ja pierwszy znalazłem w ogóle, bo tak pytałem w instytucie, to tak sami byli zainteresowani i mi opowiadali o tym, jak to wygląda z wizji instytutów na tych wyższych kursach, bo nie skończyłem tych wyższych kursów, gdzie się dochodzi do tego Cluster Council, tylko członkowie rady mi tam opowiadali, co jest na tych kursach, bo oni pokończyli. E, I mówię, słuchajcie, ale to jest to samo, co w Newtonie. Mówi, tak? No. Mhm. W ten sposób, więc to jest coś nowego, tak jakby w ogóle połączenie tych kwestii. Tak samo ten Bashar, no to też jest nowe. e, Bashar mówi różne rzeczy na temat na przykład czasu. Ja mówię, kurde, ale to jest przecież tak samo jak bo w instytucie skończyłem kurs Timeline też, podróżowania w czasie, który był z kolei zwieńczeniem, znowu tak poszatkowane wszystko, ale ten Timeline, tylko wspomnę, był zwieńczeniem tego, co opowiadałem na początku mojego życia, gdzie nie działały mi różne techniki, a na timeline odkryłem, że specjalnie sobie ograniczyłem zdolności, bo nadużywałem we wcześniejszych wcieleniach swoich zdolności. No i generalnie miało być tak, że jak odkryję, no to blokady znikną. No i nie wiem, chyba znikły, tylko że teraz już myślisz, że tak jakby jakoś w ogóle nie ciągnie mnie do wpływania na innych. No dobrze, no to wróćmy właśnie do tego doświadczenia i co dało ci to spotkanie z tą radą? Jakiś przekaz, informacja? Ja przede wszystkim swojej tożsamości szukam w tym wszystkim, bo tak się moje doświadczenia ułożyły, że bardzo kwestionowany byłem. E, I szukam różnych informacji na swój temat i przy okazji takich różnych praktycznych, więc poznałem swój poziom zaawansowania, dowiedziałem się, to jest na 5. poziomie jestem, widziałem siebie jako duszę i to było najsilniejsza wizja, to było jak Iwona powiedziała sobie święcie, a teraz się odwróć w bok i zobacz i popatrz na siebie w lustrze, a ja po prostu No i co tam zobaczyłeś? no taki obłoczek, taki w ogóle jakby mgławicę siebie zobaczyłem i tam się, to wszystko się przenika, jakieś tam purpurowe, złote, mówię, ja to do dzisiaj mam w głowie, tak jakby Mhm. widzę to po prostu, no, to było najintensywniejsze, więc tak, no i to widziałem też to, co Rafale, tak jakby ty z grupą, tak jakby wybadaliście, Mhm. pierwszy raz u was w raporcie pojawiło się, że jako dusza uczę się tworzyć światy fizyczne takie jak ten, w którym jesteśmy, Mhm. a podczas regresji Iwona bardzo tak jakby się zainteresowała i zaczęła znowu z własnej inicjatywy mnie dopytywać, a jak ty to robisz, a co ty tam robisz, a jak to się robi, te światy fizyczne i mnie przeniosło normalnie do jakiejś takiej audytorium, gdzie, y, gdzie na scenie, za sceną jest ekran i przez ten ekran się wchodzi do jakiejś przestrzeni ćwiczebnej, gdzie się ćwiczy
i robi się ćwiczy się tworzenie materii. W skrócie, z tego co w skrócie, jak tak Iwona docieka, to pamiętam, że główną odpowiedzią było to, ja tam w ogóle ciężko im było odpowiedzieć, bo ja jakoś czułem bardziej to i ciężko im było w słowa ubrać, ale sens taki najgłębszy był taki, że żeby tworzyć materię, to musisz mieć szeroką percepcję, żeby kontrolować cały ten proces, wszystkie cząsteczki, wszystko, panować nad tym, żeby stworzyć to, co chcesz. A jak nie zapanujesz nad tym całym wiązaniem tego, no to właśnie wtedy nie osiągniesz celu. Czyli tak jakby szerokość percepcji i kontrola nad tym. A dowiedziałem się, że wybrałem sobie ciało mężczyzny, mogłem kobiety, bo lubię władzę i siłę, a mężczyzny. Znaczy, tu nie chodziło o mężczyzna-kobieta, bardziej chodziło o to, że w tym kontekście akurat te ciała, które miałem dostępne, to było silniejsze i odporniejsze. Mhm. Czy E, jesteś z tego wyboru zadowolony po kilkudziesięciu latach życia w tej inkarnacji? Powiem ci szczerze, że jak właśnie się tych wszystkich rzeczy dowiedziałem, jak na to zacząłem patrzeć z tej perspektywy, mówię, kurde, faktycznie to jest, faktycznie, nie, no to jest fajne, nie? No, bo na przykład kiedyś nie bardzo byłem zadowolony, bo ja mam wolną przemianę materii, no i gruby byłem. Ale jak tak jakby się nauczyłem, o co w tym chodzi, zrozumiałem, no tak, to przy wolnej przemianie materii też się szybciej mięśnie buduje, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak, tak, tak. Generalnie tak. To się, tak jakby to rzuciło światło, zrozumiałem pewne rzeczy, w sensie no i siebie poznaję, tak jakby no, moja rada starszych też w ogóle dziwna była, bo wszystko na czarno, ciemno i w ogóle no, padło pytanie, czemu oni tacy są, a to wszystko było po to, żeby uczcić. No to było w takim kontekście, że uczę się tworzyć światy fizyczne i dlatego w tle wszechświat, planety i oni też jakieś medaliony z planetami mieli, jakieś takie cuda. Mhm. Co się dowiedziałem? A, wszystkiego nie. A, no dowiedziałem się, że moja córka jest z mojej grupy dusz. To też fajnie na nagranie było, bo ja takie, mówię, nie, to niemożliwe. I ona tam mówi, no nie, no powiedz. Mówię, no ale to naprawdę. Bo to tak wygląda ta regresja, że to ja jej opowiadam, co widzę, tak? Mhm. Ona zadaje tylko jakieś pytania, takie Ona kontrolne albo... prowadzi i Tak. słucha odpowiedzi. Mhm. Więc no, to też trzeba być na to gotowym. No ja Czy w ty końcu jak potem... wiedziałem, mówię, no to moja córka mówi, no to Tak. widzisz, no to w twojej grupie jest twoja córka. Ja mówię, kurde. Czy ty potem pamiętasz to, czy to jest jakoś potem odtwarzane przed tobą? Nie wiem, czy to jest nagrywane, czy ewentualnie jest zapisywane gdzieś? Wszystkie sesje regresji są nagrywane przez nagranie audio i się dostaje później nagranie z Mhm. siebie. A Tak? ty po takiej sesji, czy ty pamiętałeś swoje doświadczenia, czy musiała ci przybliżyć właśnie ta mentorka, osoba prowadząca? Na bieżąco pamiętałem, zaraz popamiętałem, ale to jakoś tak szybko ulatuje. W tej chwili też Ulatuje. wszystkiego nie Mhm. pamiętam. Wiem, że Mhm. tam jest o połowę więcej. Mm, y, Mogę dodać, że a propos regresji, to taka ciekawostka, że standardowa regresja to jest taka, że przychodzimy i jest 1 na 1, a Iwona Roepke dodatkowo od swojej Rady Starszych dostała przekaz, żeby stworzyć warsztat, na którym w trochę innej formule przybliża zagadnienie regresji, e, opowiada o tym, o tej całej mechanice tego, jak to działa i przy okazji robi też regresję wybranym. No, ludzie obok widzą, jest też o akaszach i paru innych kwestiach. Ale to, co jest też unikatowe w tych warsztatach, to to, że dostajemy nagranie, gdzie możemy w domu sami sobie zrobić autohipnozę z głosem Iwony prowadzone. E, Mhm. I to jest, czyli z perspektywy takiej eksploracji, no, jak pójdziemy, no tak, jak pójdziemy na warsztaty do Iwony, to nie wiadomo, czy będziemy mieli regresję. Losowaliśmy 3 regresje. Jedna osoba wylosowała na tych warsztatach regresję do łona matki,
w ogóle niesamowicie, bo te osoby, wylosowane zostały osoby, które tego potrzebowały. Mhm. Później było do poprzedniego wcielenia i to ta nowa pani, która była zupełnie z ulicy, to wylosowała. E, W międzyczasie my z koleżanką z kursów właśnie innych manifestujemy. I oboje odpuściliśmy. Ja wylosowałem ostatnią tą do świadomości duszy. Czyli ty Więc się nie zgłosiłeś na regresję tak indywidualnie, tylko to były warsztaty. tak, A, to nie tak. wiedziałem. Mhm. No właśnie, właśnie. E, I czyli idąc na warsztaty, nie wiadomo, czy będziemy mieli regresję, ale dostaniemy nagranie i dostaniemy trochę więcej wiedzy. Mhm. No, więc jest jeszcze taka opcja. Czyli te I warsztaty uczą jakichś sposobów, nie wiem, autohipnozy, samemu wprowadzenia się w taką regresję, czy to jest po prostu warsztat, na którym ty możesz doświadczyć regresji? nie powiedziałbym, że uczą stricte, powiedziałbym raczej, że jest wstęp do tego i taki, no bo to często ludzie przychodzą, wiesz, poprzeczytają książki i tyle. I nagle Mhm, przychodzą. Jak na mhm. przykład, wiadomo, no tak jak mnie znacie, to ja tam gadałem o instytucie, znaczy gadałem, wspominałem, no to tak ludzie nie wiedzieli o co chodzi, nie mieli tej wiedzy całej. E, Więc raczej bym powiedział, na warsztatach to jest rozszerzony wstęp do regresji, do zagadnień powiązanych z regresją. Na warsztatach dowiadujemy się z pierwszej ręki od trenerki, na przykład właśnie o różnych scenariuszach. Jak może nie dojść do tego stricte wejścia w świadomość duszy, na przykład. Mhm. Nie wiem, Iwona też robi ustawienia hellingerowskie, których ja za dobrze nie znam ogólnie, tylko mam pojęcie. No to na przykład jeden pan wymagał ustawień hellingerowskich. Się okazało, że jego świadomość miała jakiś lęk przed pełnym wpięciem się w ciało. I też to niesamowite było, bo Iwona zrobiła tam takie uleczanie tego gościa, no i tam ustawienia hellingerowskie polegają na rozegraniu roli. Takie, znaczy na tym, że się jakąś scenę odgrywa, tak jakby, i się ktoś zgadza wcielić, nie wiem, w jakąś rolę, ktoś inny w jeszcze inną, i tak jakby w ten sposób się oddziałuje na to, co w kimś jest do uleczenia. To dziewczyna, która się tam w jedną rolę zgodziła się zagrać tą rolę, to jak ją zobaczyłem płaczącą, zwiniętą na podłodze, w konwulsjach, to sam nie wiedziałem, co myśleć. Mówię, ona udaje, czy co? Tak, Niesamowite tak, doświadczenie. tak. O tych hellingerowskich ustawieniach to też słyszałem różne opinie i też właśnie informacje, jak to przebiega. No, jest to podobno bardzo emocjonalne doświadczenie, wyzwalające wiele pokładów takich gdzieś tam ciążących, takich energii w nas samych. Dominiku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, o których do tej pory tak wnikliwie chyba nie rozmawiano na różnego rodzaju właśnie kanałach czy w dyskusjach. W końcu trafił mi się człowiek, z którym mogłem porównać właśnie te dwie metody. Co ciekawe właśnie, bo ty wspomniałeś, że w instytucie na przykład nie wspominałem o Newtonie, prawda? Ale przecież Newton też nie wspominał o instytucie i o Robercie Monroe. Wszędzie w tych książkach właśnie to jest takie zaskakujące. Zawsze znajduję tą samą informację. Pionier, prawda? Tak. No a przecież tak naprawdę właśnie gdzieś tu ta współpraca może by rozwinęła wiele tych metod, może zbudowałaby jakąś jedną spójną metodę, no ale niestety zawsze nie wiem, czy to wynika z ego, czy po prostu z niewiedzy. Ci ludzie zawsze stawiani są w roli takiego pioniera. Nie wiem, czy to oni sobie te przydomki nadają, czy to później już czytelnicy, ewentualnie kontynuatorzy danych tam szkół, że tak powiem, tych technik i metod pozyskiwania informacji z świata duchowego. Dominiku, na koniec jakieś słowa dla widzów, przekaz, coś, co ostatnio jest dla ciebie istotne. Na tą chwilę to bym powiedział, że w tym wszystkim najcenniejsza jest wytrwałość i nie konkretna technika,
tylko wytrwałość, żeby wytrwać i żeby na co dzień pracować ze sobą i przy tym, co się dzieje ogólnie energetycznie na Ziemi, to coraz większe znaczenie zaczyna mieć taka praca ze sobą, czyli dużo z mojej perspektywy, dużo więcej nam da, jeśli będziemy medytować codziennie po 15 minut, czy to z nagraniami, czy bez. Są darmowe, dostępne na YouTubie. Jest dużo możliwości, ale ta regularność, niezależnie czy z technologiami, czy bez, może być też yoga, a nie to, jakie kursy się skończyło. I dopiero jak ma się tą regularność, wytrwałość i energię, to dalej. Więc wydaje mi się, tak dzielę się tym najważniejszym chyba w sumie. Ten stan w nas ma największe znaczenie i tego wszystkim życzę i też po to tak jakby to prowadzimy, żeby wspierać. Tak, bo rolą Monroe Institute jest bycie jak latarnia, czyli jak ktoś szuka, to wtedy jest wsparcie z Instytutu i tyle. Mhm. Tego wszystkim życzę no i zachęcam tak jakby do wytrwałości i do tak jakby znalezienia swoich narzędzi do dalszej ścieżki. I dzięki za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki również. No, narzędzi w Polsce jest coraz więcej ludzi, którzy mogą właśnie być taką dodatkową latarenką. Również także jest w czym wybierać, jeżeli ktoś samemu oczywiście ma kłopoty ze znalezieniem tej właściwej ścieżki, której poszukuje. Bardzo Ci dziękuję, Dominiku. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Raz jeszcze miłości, wytrwałości, no i realizacji dalej tego, co robisz, bo jest to bardzo ważne dla nas wszystkich. Dzięki Ci wielkie. Dziękuję. Cześć. Cześć.